your whining. We're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to Louisa's house near the fields. Premiera najnowszej części gry spod znaku Resident Evil już niedługo, bo 7 maja, a wraz z nim wyczekiwany straszak na kolejne nocne posiedzenia przed ekranem. Jednak dla tych, co już się niecierpliwią i szukają czegoś na tak zwany międzyczas do wydania gry, przedstawiam kilka tytułów podobnych do nadchodzącego Resident Evil Village. A właśnie, żebym nie zapomniał, bo dawno filmu nie robiłem. Jakbyście już nie pamiętali, ja jestem Backlogger i jeśli spodoba wam się materiał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz pod filmem. Chętnie poczytam wasze opinie i propozycje jakichś innych gier. Jeśli wytrwacie do końca, czeka tam na was mały bonus, ciekawostka. No dobra, to do dzieła. Zaczynamy od survival horroru The Evil Within, gry, która ma z serią Resident Evil kilka wspólnych cech. Oprócz tego, że tytuł sam w sobie zawiera cząstkę z Residenta, to za produkcją stoi nie kto inny jak Shinji Mikami, jeden z twórców serii Resident Evil. W grze wcielamy się w niejakiego Sebastiana Castellanosa, detektywa, który z dwójką partnerów wyrusza do ponurego miasteczka. Ich celem jest zbadanie tamtejszego zakładu psychiatrycznego, gdzie doszło do makabrycznych zbrodni. Całość rozgrywki podano w sosie szaleństwa, doprawionego motywem tajemnicy, przygnębienia i zaszczucia. Taka idealna atmosfera na popołudniowy piknik. Jeśli spodoba się wam ten tytuł, możecie kontynuować przygodę z detektywem Sebastianem w sequelu The Evil Within 2. Akcja kolejnego tytułu umiejscowiona jest w znanym, wykreowanym przez Ridleya Scotta uniwersum sci-fi z maszkarą zwaną Obcym. Większość z nas z pewnością widziała filmy i zapewne tak samo duża ilość osób była zawiedziona grą Aliens Colonial Marines. Jednak nie rozwodźmy się nad tą zadrą w świecie obcych, a skupmy się na Aliens Isolation, czyli survival horror z perspektywy pierwszej osoby. Jeśli chodzi o fabułę, to wcielamy się w córkę Ellen Ripley, Amandę, która wyruszyła na misję odkrycia zniknięcia swojej matki, po drodze walcząc o przetrwanie w konfrontacji z kosmicznymi niewicami. Sama rozgrywka potrafi przysporzyć o palpitację serca. Nasza bohaterka musi uciekać oraz chować się przed potworami, z nadzieją, że żaden jej nie znajdzie. Jeszcze nie tak dawno gra była oferowana za darmo w Epic Games Store, także wszystkich, którzy pobrali tytuł, gorąco zachęcam do ogrania. Oczywiście nie mogło zabraknąć jakiegoś starszego przedstawiciela. Padło na Dead Space, survival w konwencji horroru z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Wcielamy się w postać Isaaca Clarka, inżyniera pracującego na statku kosmicznym USG Kellion. W trakcie rejsu załoga odbiera sygnał ratunkowy z pewnego statku górniczego USG Ishimura, do którego zostaje wysłana ekipa badawcza. Na miejscu się okazuje, że cała załoga zginęła, a trupy przeistoczyły się w krwiożercze bestie. Całość gry przedstawia się bardzo interesująco, a na wzmiankę zasługują pojedynki z potworami w zerowej grawitacji. Oprócz tego Dead Space zawiera nawiązania do utworów science fiction. Na przykład imię głównego bohatera nadano po pisarzu Isaacu Asimowie, natomiast nazwisko po Arthurze C. Clarke. Teraz czas na dosyć specyficzną grę, jaką jest Remothered Tormented Fathers. Specyficzną, gdyż w grze istotną rolę pełni psychologia, a granica między dobrem i złem jest dosyć zatarta. Wcielamy się w rolę Rosemary Reed, która zajmuje się sprawą zaginięcia dziewczyny o imieniu Celeste w posiadłości niejakiego Richarda Feltona. Na miejscu okazuje się, że na gracza czeka, jak nie inaczej, przerażająca tajemnica do odkrycia, a gdy Felton zdaje sobie sprawę, jakie są zamiary Rosemary, rozpoczyna się prawdziwy koszmar bohaterki. Produkcja stanowi hołd dla serii survival horrorów z lat 90., takich jak Clock Tower,
o czym wspomina sam producent gry Chris Daru. I chyba coś w tym jest. Gra została bardzo ciepło przyjęta przez fanów horrorów, a Keijiro Toyama, twórca serii Silent Hill oraz Forbidden Siren, zachwycał się Remodeled i nie ukrywał wielką chęć współpracy z panem Chrisem. W zasadzie powinien być koniec materiału, ale mam dla was mały bonus w postaci jeszcze jednej gry. Chociaż tak dokładnie to nie pełna gra, a wersja demonstracyjna tytułu o nazwie PT. Może niektórzy widzowie o tym słyszeli, a dla reszty krótki wstęp. W 2014 roku na targach Gamescom Sony zaprezentowało zwiastun klimatycznej, mrocznej gry survival horror, w której produkcją byli zaangażowani Hideo Kojima, Norman Reedus oraz Guillermo del Toro. Tytuł PT w rozwinięciu Playable Teaser oznaczał po prostu grywalny zwiastun, a sama produkcja miała być preludium do następnej gry z rodziny Silent Hill. Niestety produkcja nigdy nie ujrzała światła dziennego. W 2015 roku Kojima nie potrafił już dogadać się z wydawcą Konami, z czego wynikł później konflikt. W tym samym czasie dobiegały do końca prace nad Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, po skończeniu którego Kojima i Konami rozeszli się. Demo PT było jakiś czas udostępnione w ramach PlayStation Store, jednak Sony zdjęło tytuł w kwietniu 2015 roku. Mimo tego fani zdążyli pobrać demo, a następnie odtworzyć je i udostępnić w internecie, tak że każdy chętny może je ograć. To już koniec na dziś. Jeśli spodobał wam się materiał, zostawcie komentarze, zasubskrybujcie kanał oraz ustawcie przypomnienie na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.